it was. And you can actually find this in history, that about half that stone is missing. I można dowieść poprzez badanie historii, od tamtego czasu połowa tego kamienia jest gdzieś w nieznanej lokacji zaginiona. Visualize these thousands and thousands of Muslims very devoutly rotating around the Kaaba stone, big, huge, big square black stone. Wyobraźmy sobie teraz te tysiące muzułmanów, którzy w takim religijnym uniesieniu krążą wokół tego stonu, tego kamienia, tej takiej chrześcijanej struktury. There's something about the field effect, the electric field of that stone that's sacred. Ma coś tu na rzeczy, takie elektryczne pole, ten efekt tworzenia elektrycznego pola, które jest wytwarzane przez ten kamień. Remember in yesterday's lecture we were talking about the electric field of sacred stones like Stonehenge affects seed germination. I jeżeli pamiętacie z wczorajszego wykładu, mówiliśmy o tym, jaki efekt przyspieszonego wzrostu nasiona mają takie święte kamienie, jak na przykład kamienie ze Stonehenge w Anglii. And we passed around these little gizmos. It's a gold-coated egg which makes a particular electric field. Oraz przekazywaliśmy ludziom, byście mogli zobaczyć te tak zwane pozłacane jajka, które mają podobny efekt, podobne działanie jak święte kamienie. The name for this electric field is a fractal field or phase conjugate dielectric. I nazwa tego elektrycznego pola, które się wytwarza, jest to pole fraktalne lub pole fazy pole fraktalowe najprościej. And if you move these slowly to your ears, you can feel a compression which affects your perception. Jeżeli przybliżymy je w taki sposób, jak on pokazał do uszu, efekt, który zaobserwujemy, czy będziemy mogli odczuć, będzie to efekt kompresji pola, który wpłynie pozytywnie i rozwijając naszą percepcję. And science has discovered that this particular electric field is bioactive. It affects living things. I nauka odkryła, że to pole, to specyficzne pole ma wpływ na żywą materię, jest bioaktywne. And we're beginning to see that this electric field is centripetal. That is, it kind of has a flow that moves towards center. I zaczynamy odkrywać, że to pole ma takie właściwości siły dośrodkowej, ma tą siłę dośrodkową, która stwarza jego właściwość samoorganizującą się. And various scientists like Tom Bearden has written at great length about the magic of this kind of electric field. Jednym z takich naukowców, który poświęcił się temu tematowi, był Tom Bearden. And basically, this electric field seems to be self-organizing and almost intelligent and kind of magic. I w pewien sposób można określić, że to pole ma takie właściwości samoorganizujące się, a niemalże magiczne i prawie że inteligentne, zachowanie inteligentnego. It's like plasma that has learned to stand in one place because it appears to have something creating suction to hold it together at center. Zdaje się, że jest to jakaś część plazmy, która pozostaje w jednym miejscu, ponieważ jest jakaś siła, która ją ściąga do wewnątrz, do centrum tego miejsca. For example, we talked about the Ark of the Covenant. Dla przykładu mówiliśmy wczoraj o Arce Przymierza, which has all the physics now we understand to make that kind of electric field. Która wykorzystuje wszystkie te technologie, które teraz była w stanie wytłumaczyć nauka. You have the thin film of gold. Mamy cienką warstwę złota. You have the close-grained hardwood. Mamy też odpowiedni rodzaj drewna, twardego drewna. And if you get the ratio, the dimensions correct. Jeżeli ustawimy te dwa materiały w odpowiednich proporcjach, you can produce an electric field that's literally hair-raising. I możecie stworzyć takie urządzenie, które będzie miało właściwości, dosłowne tłumaczenie, takie podnoszące, jeżące włos na głowie. This kind of electric field affects your balance. It affects the sharpness of your perception.
Tego typu pole wpływa pozytywnie na naszą harmonię wewnętrzną, na naszą percepcję. It affects growth. Wpływa także dodatnio na wzrost. You've had this experience. If you sat under a really wonderful, giant old sacred tree, and you opened your eyes and you noticed your vision was sharper. To można coś takiego w naturze zaobserwować, kiedy siądziemy pod takim naprawdę starym, długowiecznym drzewem i po otworzeniu oczu możemy odczuć, że nasza percepcja, nasz wzrok się poprawiły. The reason you could see more sharply was literally because the electric field is fractal and that invites the distribution of charge. I rozwiązaniem takiej zagadki, dlaczego tak się dzieje, jest to pole energetyczne takiego drzewa, które ładuje nasze pole energetyczne, wzmacniając naszą percepcję. And we discussed the fact that this fractal field relates to what's called sacred space and even the word the divine. I jak wczoraj dowiedliśmy, tego typu efekt jest, tłumaczy, dlaczego niektóre miejsca są nazywane świętymi lub też boskimi, dlaczego mają takie właściwości. Divine meaning to branch perfectly. I tutaj słowo boskie odnosi się do takiego idealnego działania tych miejsc. Which is an excellent synonym for to be fractal. To odnosi się także do tej właściwości, czy jest synonimem tych umiejętności fraktalnych tych miejsc. And using physics to understand these things doesn't lessen the romance or the beauty of spirituality. Jednak takie podejście naukowe wcale nie obdziera tych miejsc, czy tego zjawiska z tych takich romantycznych, duchowych przymiotów. It actually makes spiritual experience more fun. Tak naprawdę wzbogaca to doświadczenie duchowe i sprawia, że jest jeszcze bardziej ciekawe i przyjemne. So we showed examples of the measurement of that sacred space called fractality in air. Yeah? I tutaj widzimy pomiary związane właśnie z tą fraktalnością tego miejsca. This is Professor Karatkov's work measuring the air in the sacred space where the indigenous peoples would talk to their ancestors. I to są wyniki badań profesora Karatkowa, który badał powietrze w miejscach świętych dla niektórych ludów takich plemiennych, które mieszkały tam od zarania dziejów. So that brings us back to our story. Więc wracamy teraz po takim rozszerzeniu do naszej głównej historii. The story was that the Kaaba has this magic electric field. Więc historia dotyczyła tego kamienia Kaaba, który ma swoje własne pole energetyczne. How many of you have heard of the philosopher's stone? Kto z was słyszał o tak zwanym kamieniu filozoficznym? The philosopher's stone, yes, of alchemy. Or in alchemy, a similar concept was the projective powder. W alchemii jeszcze podobne właściwości, podobną charakterystykę miał taki specjalny proszek projekcyjny. It was the little magic powder you needed that was the recipe for the real critical step in alchemy, right? To był ten taki magiczny, specyficzny proszek, który był niezbędnym elementem do tego najważniejszego procesu w alchemii. Well, the story is that the Westerners who managed to steal and grind up about half of the Kaaba used it for alchemy. I historia mówi o tym, że ci przybysze z zachodu, którzy zabrali połowę tego kamienia, przemienili go tak jakby, użyli go tworząc właśnie ten proszek, czy podobny proszek, żeby użyć w celach alchemicznych. You probably heard the fun stories of Saint Germain running around and had this little bit of magic powder and he could make gold. I są historie, które dotyczą Saint Germaina, który według podań jego właśnie jest takim magicznym proszkiem. So why was the Kaaba the key? What was it about that stone that made it magic? Więc o co chodzi? Dlaczego ten kamień Kaaba jest taki ważny? Dlaczego jest taki magiczny? Well, of course you all know that the Kaaba is a meteor. Jak wiecie, Kaaba jest to kamień pochodzący z meteorytu. And what we learned later is that there's a certain class of meteors, a
certain percentage of them, which are essentially glass. I co wiemy, pewien procent meteorytów tak naprawdę składają się ze szkła. And in a glass meteor, when it's coming through the atmosphere, obviously it gets really hot, so most everything is going to burn up. I jeżeli taki szklany meteoryt zbliża się do Ziemi i wchodząc w atmosferę, rozpali się, więc większość z tych jego elementów spali się. But there's a certain class of metals which can survive more heat. Ale jest pewna klasa, pewna grupa materiałów, metali, które nie ulegną zniszczeniu pod wpływem takiego ciepła. They're called the platinum group metals, PGM. I należą one do tej grupy metali platynowych, szlachetnych. Lawrence Gardner writes about them also. I Gardner właśnie pisze między innymi tak o nich. These metals are gold, palladium, and platinum. Są to złoto, platyna i paladyn. Yes, and as you can imagine, these metals create this magic electric field like that, the phase conjugate for fractal field. I jak już wiemy, tego typu metale tworzą właśnie to pole frakcyjne. And inside a meteor, in the intense temperature, if just a little bit of one of those metals, like gold, survives the heat. I w takich meteorytach szklanych, jeżeli jest tam chociaż część takiego metalu, na przykład złota, podczas spalania się w atmosferze. This is a little bit of a chemistry lesson here. I jest to będzie teraz troszeczkę elementów lekcji chemii. Remember, this is an excuse for a science class. Musicie pamiętać, że cała ta historyjka, którą teraz opowiadam, to jest tak naprawdę wymówka, żeby przemycić nam troszeczkę nauki. The gold atom turns to vapor. It literally becomes a gas. Atom złota w atmosferze spalając się przemienia się w stan gazowy. Now, you can visualize the geometry of the gold atom. I można sobie zwizualizować tą geometrię atomu złota. Not unlike the water, which is called clathrate. It is similar. W podobny sposób, jak to jest przedstawione właśnie tutaj na tych diagramach. So, essentially, the gold atom in the gaseous state looks like this. Czyli znowu wracamy do tej figury, którą można przedstawić właśnie atom złota w stanie gazowym. And it's propagating through the glass. I przenika przez szkło. So now the glass is going to crystallize in the precise geometry. I to spowoduje, że atomy szkła skrystalizują się według takiej dokładnie ustalonej geometrii. That the gold vapor is propagating through the glass. So the glass crystal is becoming a matrix for the gold. I ta geometria krystalizacji szkła jest dyktowana tak jakby przez ten gaz złoty, tworząc taką sieć, taki matrix dla złota. A practical example of this you can study in the literature is how the Templars made red stained glass for the Gothic cathedrals. I takim przykładem, który możemy zbadać przez badanie literatury, dotyczy takiego czerwonego szkła, którego używali templariusze do zdobienia z gotyckich katedr.